Zabiorę Was dzisiaj do lat mojej młodości, a konkretnie do roku 72, w którym Roxy Music wydali swoją pierwszą płytę o nazwie Roxy Music. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o tym albumie, nie będziemy się skupiać na całym albumie, tylko na jednej piosence. If There Is Something. Dla tych, którzy nie znają Roxy Music, mogę powiedzieć, że jest to jeden z głównych przedstawicieli glam rocka, gatunku muzycznego, który w sumie cieszył się największą popularnością na początku lat 70. To jest muzyka, którą widać, to znaczy wystarczy przyjrzeć się temu, jak wyglądają zespoły, które grają glam rocka, żeby wiedzieć mniej więcej, jak brzmi ich muzyka. Sam Bryan Ferry przyznał się w jednym z wywiadów, Bryan Ferry, czyli wokalista i autor większości piosenek Roxy Music, przyznał się, że ich image idealnie odzwierciedla właśnie muzykę, którą grają. Jest dużo kolorów, brokatu, ekstrawagancji i w strojach, i w makijażu, i w muzyce. Ale wracając do piosenki, dla mnie ta piosenka jest jak spektakl i składa się z 3 części, które kojarzą mi się z pogodą. Pierwsza część to słoneczny dzień, druga część to burza, deszcz, wichura itd., a trzecia część to rozpogodzenie i tęcza, piękna pogoda znów. Jest to spektakl meteorologiczny i w ten sposób będziemy ją dzisiaj analizować. Bardzo charakterystyczne dla Roxy Music jest to, że mieszają właśnie różne style, różne klimaty w swoich piosenkach, więc nie możemy się znudzić. Nawet jak utwór jest bardzo długi, to tym lepiej, tym więcej się w nim dzieje. A poza tym bardzo często wykorzystują oni saksofon w swojej muzyce i w tej piosence saksofon gra bardzo ważną rolę, dlatego ja jako fanka tego instrumentu od razu tutaj przyznaję punkty dodatnie. No to słuchamy. Pierwsza część zaczyna się takim zabawnym motywem na gitarze. Już wiemy, że będzie żartobliwie. Nawet klawisze, które tam wygrywają energicznie, to znaczy klawiszowiec gra energicznie. Wokal jeszcze wzmacnia to wrażenie. Ten wokal jest niby trochę od niechcenia, trochę cwaniakowaty i wydaje się, jakby on kogoś przedrzeźniał albo jakby chciał komuś zrobić psikusa. Ten motyw na gitarze też kojarzy mi się z jakimś show komediowym. Mamy słońce, mamy piękną pogodę, jest pozytywnie, ale wokal sobie idzie i wtedy i w tym momencie nam przejmuje tutaj pałeczkę gitara, która z zadowoleniem wygrywa do końca pierwszej części. I nic nie zapowiada tego, co ma zaraz nadejść. Zaczyna się druga część i wchodzi nagle ten straszny, przerażający motyw. Dochodzi nam saksofon, od razu robi się dramatycznie, od razu robi się ponuro. Mamy deszcz, mamy wiatr, mamy później wokal. Wraca nam wokal, któremu Brianowi już wcale nie jest tutaj do śmiechu.
śpiewa on w sposób bardzo desperacki. Co on tam śpiewa? I would do anything for you. No można powiedzieć, że jest desperowany i to słychać, ja mówię, że on by zrobił anything. I ten wokal idealnie się tutaj komponuje z całą resztą, z instrumentami, które budują tą deszczową pogodę. Podczas gdy Brian sobie śpiewa, jednocześnie w tle słychać takie buczenie. I would walk 1,000 miles, reveal my secrets, more than enough for me to share. A ponure buczenie, które można zinterpretować jako chmurę burzową, która na nas nadciąga, z której jeszcze nie pada deszcz, ale wiemy, już patrząc na nią, wiemy, że zaraz coś spadnie i robi się coraz bardziej przerażająco. Tym bardziej, że skupiamy się na tym wokalu właśnie, na tym, co on śpiewa, a jednocześnie tu z tyłu podchodzi do nas ta chmura, jakby chciała nas zaatakować znienacka. Ale potem sobie wokal odchodzi, kończy się śpiewanie i wraca saksofon. Wraca saksofon, który gra ten sam motyw, który był zagrany na początku drugiej części, tylko tym razem dźwięk się trochę załamuje i drży, przez co robi się jeszcze bardziej niepokojąco. No już nawet można powiedzieć, że jęczy, ale słychać też klawisze, też tutaj słychać desperację. I około minuty 3:30 w tym momencie jakby wszystko się trochę uspokaja. Więc mamy wrażenie, że ten deszcz przestanie padać. Pogoda się stabilizuje, saksofon już nas nie atakuje, tylko nas prowadzi za rękę, ale to jest takie prowadzenie, jak porywacz prowadzi dziecko, więc w sumie nie możemy mu ufać. Tą stabilizację w sumie też słychać w tle, bo wcześniej mieliśmy dość chaotyczne klawisze, a teraz one grają taki stały rytm razem z perkusją, więc trochę czujemy się uspokojeni dzięki temu. No i mamy nadzieję, że to już się skończy, że już nie będą nas męczyć, ale właśnie kiedy spodziewamy się, że to będzie koniec, to nie. Wtedy następuje punkt kulminacyjny z takim potwornym jękiem saksofonu, więc pioruny biją i drzewa się walą. To jest właśnie ten moment. No i nic nam tu już za bardzo nie zostało, skoro mamy taką tragedię pogodową. Tu poszedł sobie ten saksofon, już go nie ma, więc można powiedzieć, że deszcz już sobie też odszedł i tło nam wychodzi na pierwszy plan i zaczyna budować klimat do trzeciej części, która niedługo nam nadejdzie, a tło to głównie właśnie perkusja i klawisze, które słychać tak wyraźnie, że można sobie teraz wybrać, czego się trzymać, co nas teraz będzie prowadzić za rękę. I jest ten moment, minuta 4:52. Tutaj jest ten moment przejścia, kiedy jest takie mocniejsze uderzenie klawiszy.
i rozpoczyna nam się trzecia część, to znaczy ja to interpretuję jako ten moment przejścia, ale słychać to bardzo wyraźnie na przykład w wersji live tej piosenki z płyty Viva. If there is something that I might find. I tam ta wersja jest o wiele surowsza, bardziej słychać właśnie poszczególne instrumenty w niej i ten moment przejścia jest bardzo, bardzo wyraźny i bardzo mocny. Więc też polecam sobie posłuchać tej wersji. A jeszcze jeśli chodzi o wersję live tej piosenki, często piosenka może trwać nawet 12 minut, 10-12. Wszystko się przedłuża, bo właściwie przejścia między częściami można sobie tam dowalić wszystkiego, czego tylko się zapragnie. Niektóre wersje są bardziej chaotyczne, czyli że grają już naprawdę wszystko, co tylko im przyjdzie do głowy. Powraca nam wokal po raz trzeci. Tym razem nie jest dramatyczny, jest bardziej nostalgiczny, bym powiedziała. Nostalgiczny jest trochę tekst, który śpiewa Bryan Ferry. Shake your head, girl, and your pony takes me right back when you were young. Szczególnie końcówka każdego wersu. When you were young albo when we were young. Wspomina swoją młodość, jak to kiedyś było. Czyli to jest trochę tak, jakby już było po wszystkim, jakby te wszystkie deszcze, chmury, burze, to wszystko już przeszło, jest dobrze. Pojawiają się te pierwsze promienie słońca, jesteśmy szczęśliwi. Ale słychać naprawdę energię w tym głosie, więc to nie jest tak, że on jest starym dziadkiem, który sobie, znaczy w sumie jest, ale jest dziadkiem energicznym. I po każdym wersie dochodzi coś nowego. Tutaj mamy na początek nam dochodzą chórki, które dają nadzieję. Tak, ja słyszę tam nadzieję. Więc jest coraz więcej słońca, już kolejne promienie nam spływają i z każdym elementem, który dochodzi, buduje się podniosłość tej trzeciej części i coraz mocniej, coraz głośniej, z większą energią z każdym wersem właśnie Bryan śpiewa. Your feet are put them on the ground. You used to walk along when you were young. A potem nam dochodzi jeszcze gitara, więc już mamy wszystko, co trzeba. A jeszcze piosenka się kończy takim wyciszeniem. Niegwałtownie, nic tu się nie urywa, tak jak trzeba. Bardzo mi się podobało to, jak nas te instrumenty i wokal prowadziły przez całą piosenkę. Płynnie zmieniał się klimat i zmieniały się też emocje, które wywoływał w nas ten utwór, przynajmniej we mnie. Ja nie należę do osób, które jakoś specjalnie emocjonują się słuchając utworów muzycznych, ale tutaj, tak jak powiedziałam na początku, to jest jak spektakl. Trochę się czułam jak w teatrze, myśląc, co się zaraz wydarzy. Byłam podekscytowana i chociaż słuchałam tej piosenki bardzo dużo razy, nadal mam tą myśl, o matko, co teraz będzie, co się wydarzy i nadal to przeżywam w taki sam sposób. Nadal to budzi we mnie różne emocje. Końcówka. Myślę, że moją ulubioną częścią z tych trzech części, na początku była to druga, ale trzecia część mi się najbardziej podoba. A nie, w sumie to nie. W sumie to najbardziej podoba mi się druga część. Jest tam saksofon, który uwielbiam i który zajmuje tutaj gra tutaj główną rolę właściwie i który buduje klimat w bardzo różny sposób, bo albo jest taki drżący, jęczący i straszny, albo buczący i wtedy
to jest inny rodzaj niepokoju i przerażenia. No ja byłam trochę przerażona, jak tego słuchałam. Naprawdę. Ciekawostką jest to, że ta piosenka została skowerowana przez Tin Machine Davida Bowie. Take a hag with your ponytail. Takes me right back when we were young. Ale mi się nie podoba ta wersja w ogóle. Uwielbiam Davida Bowie. Ale ta piosenka musi być wykonana przez Roxy Music. A przynajmniej zaśpiewana przez Briana Ferry. Przykro mi. Ten głos i sposób śpiewania idealnie pasuje do wykonania, do całości właściwie wykonania tej piosenki. Żeby osiągnąć zamierzony efekt i wzbudzić te emocje, które wzbudza, musi to być Brian Ferry. No i poza tym też piosenka była użyta w scenie, w jednej ze scen w filmie, po polsku to będzie Zakochany Głupiec. Nie oglądałam tego filmu, ale oglądałam akurat tą scenę i w sumie fajnie się tam komponuje. Polecam obejrzeć, nie chcę nic spoilerować. Więc mam nadzieję, że trochę Was zaciekawiłam tym zespołem i że będziecie więcej sięgać po ich piosenki. Można by naprawdę dużo opowiadać o Roxy Music, ale to już na następny raz. Więc subskrybujcie, lajkujcie i słuchajcie Roxy Music.